Witam, Perkun, 31 stycznia 2023 roku. Kumulacja w Eurojackpot 500 milionów. W piątek 27 stycznia udało mi się trafić 3 liczby w liczbach podstawowych plus jedna liczba w liczbach dodatkowych i niestety trafiłem liczby 3 i 10, czyli oboczne w stosunku do 4 i 9, które weszły właśnie w piątek. Dzisiaj będę próbował poprawić ten rekord albo go chociażby wyrównać. Zaczynam klasycznie od sieci neuronowej. W skrócie pokażę już wytypowane liczby na podstawie tej metody. To są te liczby oznaczone na czerwono. Oczywiście je sobie notuję do notatnika i potem na samym końcu będę je analizował z pozostałymi metodami. Także przechodzę w tej chwili do kolejnej metody redukcji. W dwóch wersjach, wersji krótszej, którą mamy właśnie w tej chwili pokazaną, i w wersji dłuższej, troszeczkę dokładniejszej, aczkolwiek, tak jak zawsze mówiłem, wersja krótsza jest również czasami skuteczniejsza od tej wersji dłuższej. Także zobaczymy, jak to będzie w dniu dzisiejszym. Oczywiście wszystkie wyniki notowane są do notatnika i przechodzę w tej chwili do kolejnej metody regresji liniowej. Oczywiście wcześniej jeszcze sobie sprawdzam i porównuję, które liczby w redukcji wystąpiły w sieci neuronowej i oznaczam sobie wykrzyknikiem. Natomiast w metodzie regresji liniowej od poprzedniego losowania, czyli tego mojego granicznego, notuję sobie liczby, zazwyczaj notuję 16 liczb, gdyż w 16 liczbach były już takie sytuacje, że powtarzały się, z tych liczb pojawiały się, nawet 5 liczb pojawiało się w kolejnym losowaniu, aczkolwiek jest to tylko dla mnie pewien etap, który przechodzę przy kompletnej analizie, także przy pozostałych metodach doboru liczb. Oczywiście tutaj kilka liczb się powtarza, na co zwracam uwagę. W tej chwili sobie jeszcze sprawdzam częstotliwości liczb. Jak widać, tutaj jest kilka liczb, które już przekroczyły swoje graniczne, maksymalne wystąpienia. Jest też kilka liczb, które zbliżają się, między innymi też liczby, które występują w innych metodach, na przykład w metodzie pewniaków. Ale to wszystko oczywiście sobie analizuję na razie na zasadzie zapamiętania, które z tych liczb się już pojawiły, tak jak tutaj 49, 20, z tych częstych 18 pojawiająca się i tak dalej, i tak dalej. W późniejszym okresie czasu, pod koniec innych metod analiz, będę to po prostu porównywał. Metoda pewniaków. Metoda pewniaków wskazuje, że dwie pozycje właściwie liczb, 18 i 10, mają wysoką odległość braku wystąpienia. Pozostałe pozycje, pozostałe pewniaki, liczby w tej tabeli również są interesujące ze względu na chociażby inne metody, w których te liczby się pojawiły. Oczywiście wszystko porównuję do tabel liczb zagęszczonych. Sprawdzam sobie, jak te pozycje wyglądają w poszczególnych tabelach, czy są podobne do sytuacji, które miały miejsce w przeszłości, czy aktualna pozycja danej liczby jest pozycją, która może wskazywać na to, że ta liczba może się pojawić w kolejnym losowaniu. Oczywiście to wszystko też notuję do notatnika, sprawdzam to wszystko dla wszystkich 3 zakresów, w których mam te tabele po prostu wykonane, czyli dla 30, 100 i wszystkich losowań. Jak widać, tutaj niektóre liczby mają większe zagęszczenia, pojawiają się w takich pozycjach jak powtórki pozycyjne, na przykład jak miejsca pomiędzy mocnymi zagęszczeniami, lub są same liczbami o mocnych zagęszczeniach. Oczywiście to wszystko jest notowane w notatniku, jest to też potem analizowane przeze mnie, czy jest to liczba z tak zwanych pewniaków, czy to jest liczba zagęszczona
pod względem na przykład najmocniejszych odległości, największych odległości. Także to wszystko analizując, typuję sobie 10 liczb, które wyglądają w tej chwili następująco. Są to liczby 2, 7, 10, 16, 18, 20, 28, 31, 39 i 47 to jest moja dziesiątka według mnie najmocniejszych liczb. Kolejną opcją jest oczywiście dobranie liczb dodatkowych według tabeli, a także według częstości występowania danych liczb. Analizuję to sobie więc w dwojaki sposób. Staram się oczywiście to porównać do wcześniejszych losowań, do wcześniejszych wystąpień danych liczb. Tutaj mamy na przykład bieżący czas oczekiwania. W tej chwili 8 cały czas jest na pierwszym miejscu, 11 jest na drugim, 5 z 7 to są kolejne pozycje, które mają najdłuższy czas oczekiwania. 8 już podejrzewałem w poprzednim losowaniu, że wejdzie, no nie weszła wtedy. Natomiast weszła wtedy trójka, jeżeli pamiętamy. Teraz jeszcze jest sytuacja taka, że trzeba przeanalizować 3 liczby, które weszły w poprzednim losowaniu, czyli trójka z 12. No też nam się tutaj nie powtórzą. Też oczywiście trzeba spojrzeć, co się pojawiało po liczbach, które pojawiły się w poprzednim losowaniu, jakie sytuacje miały miejsce, jakie liczby się pojawiały, jakie odległości mamy w tej chwili między poszczególnymi liczbami, kiedy dana sytuacja miała miejsce i oczywiście wytypować najbardziej optymalną opcję, najbardziej możliwą. Według mnie, patrząc na aktualną tabelę graficzną liczb dodatkowych, no jest spora szansa, że może zastąpić sytuacja, że będziemy mieli którąś z powtórek, czyli albo trójka, albo 12, właśnie z 8. Czyli moja propozycja na dzień dzisiejszy to jest albo 3,8 jako liczby dodatkowe, albo 8,12. Także tak to wygląda na dzień dzisiejszy. Oby ktoś z nas trafił te 500 milionów, czego Państwu życzę i dziękuję.